Poszedł ten kozioł? Cześć, Daszbur, witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu Znów w Wielkopolsce. Znów w Wielkopolsce, tak. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na końcówce maja, więc już te polowanie jest utrudnione, bo jesteśmy dzisiaj w poszukiwaniu rogaczy. Tak, przyjechaliśmy na kozła. Tak, przyjechaliśmy na kozła, będziemy polować w okolicach nadwarciańskich Łęgów, więc teren taki wilgotny, trochę zalewowy, natomiast bogaty w sarny. Już teraz przyjechaliśmy tutaj, rozkładaliśmy sprzęt i już spotkaliśmy 3-4 sarny. Gdzieś tam już się podnoszą, widać, że siedzą kozy z koźlętami. Tak. I czy czekają na wykoty, czy już siedzą przy nowo wykoconych koźlakach, a my jednak będziemy szukali tu jakiegoś takiego ciekawego kozła, miłkusa, bo warto w tym okresie jeszcze poszukać sobie jakiegoś starszego kozła o ciekawej formie parostków. Oczywiście na Ruje też będziemy i na Rui też co nieco ponagrywamy, natomiast to, co chcieliśmy Wam powiedzieć już teraz, jedno spotkanie z tą sarną było ciekawe, bo Bartek, Ty od razu powiedziałeś, że obserwowałeś, najprawdopodobniej już jest po wykotach, najprawdopodobniej tu niedaleko jest już koźle. Dlaczego? Bo ta sarna zachowywała się w taki fajny, charakterystyczny sposób, prawda? Tak, wyskoczyła bardzo blisko nas, brechtała, zabiegała nas z każdej strony i próbowała nas, jak to się mówi, wyciągnąć z tego miejsca. Koźlaka. Tak. W efekcie przed chwilą wróciła w to samo miejsce, z którego się poderwała, więc najprawdopodobniej już ten gdzieś koźlaczek tam leży i póki co jeszcze nie wstaje, więc ona w naturalny sposób próbuje tych intruzów od niego odciągnąć. Gońcie mnie, a nie Dokładnie. tutaj moje dziczy. Tak. Natomiast Musimy zerknąć, bo już widzę tam, że sarna następna wyszła w narożniku, idzie z krajem lasu do pola. Słońce zachodzi, więc... Tak, złota godzina tak zwana. Tak. Ty masz jeszcze też sprzęt, faktycznie Tak, widzę. Ty masz jeszcze, Bartek ma do tego dobry sprzęt. Słuchajcie, bo mamy taką lunetę obserwacyjną z dosyć dużym powiększeniem. Tu Bartek teraz wolnej ręki to... No, ale jest koziołek, ale to jest prawdopodobnie ten, którego wcześniej mieliśmy. Który nam uciekł stąd. Tak, który uciekł stąd, bo widzę, że wyszedł z drugiej strony krzaczków. Tak, to jest ten sam szpicek. Co ciekawe, widzieliśmy niedawno jeszcze szpicaka i jeszcze w sypule. Także nie był to perukarz. Niektórzy mogliby uznać. Byłby ząg. Byłby ząg, tak. Byłby ząg. Natomiast tak, słuchajcie, chcemy Wam pokazać troszeczkę sprzętu też dzisiaj, którego mamy. Będziemy polować z tą lunetą obserwacyjną. Bartek, Ty już kozła z tą lunetą obserwacyjną pozyskałeś, prawda? Tak. I pierwszy raz w ogóle korzystam, bo już koledzy bardziej doświadczeni namawiali mnie, że podczas poszukiwania rogaczy naprawdę warto korzystać z takiego sprzętu, ale tak podchodziłem do tego jako wymysł. Natomiast jadąc w łowisko z taką lunetą, która ta akurat ma powiększenie od 20 do 60, naprawdę widzimy dużo więcej. My jeżdżąc przez obwód, jeszcze nie do miejsca polowania, widzieliśmy gdzieś tam sarny, można było stanąć, spokojnie się oprzeć i zobaczyć, tak, jest koza, jest kozioł, tak. Więc naprawdę bardzo to pomaga na pewno ta luneta od Sightmarka robi robotę, zresztą spróbujemy coś tam może pokazać. Lecimy w teren, słuchajcie, będziemy jeszcze w międzyczasie Wam też o tym opowiadać, zobaczycie, jak tego można używać, jak się nie ma na przykład dużego statywu, dynamicznie, niedynamicznie, bo trochę już Bartek z nimi polatał, natomiast łapiemy ostatnie minuty jeszcze, ostatnią godzinkę, tą złotą godzinkę, którą teraz mamy jeszcze tutaj z zmierzchu, potem mamy jeszcze tę godzinę po zachodzie słońca, więc kto wie, może nam dzisiaj święty Hubert coś podarzy, także chodźcie z nami. Przeszły gdzieś takie przypadkowe dziki, ale poleciały.
poleciały gdzieś. Nie wiem, czy tu nie uciekły daleko. Widzisz go gdzieś? Czyli tam poszły dziki. Bo się podniósł. Młody szpicak. Młody koziołek. Ja widzę kozę w pierwszym planie. Tam jest po lewej stronie, a druga stoi u góry. Trochę wyżej. Tam jest szpicak w pierwszym porożu. Ten, co jest na tle wiatraków teraz. Tak, to szpicak. Dobra, czyli tam jest szpicak w pierwszym. Bartek na dzisiejsze polowanie wjeżdża z pełnym arsenałem od Sightmarka. Będzie precyzyjnie, będzie daleko i będzie skutecznie. Zaczynamy klasycznie. Szybki przegląd terenu. Na pierwszy ogień idzie lornetka Sightmark Solitude XD 10x42. Skanujemy każdy metr, szukając jakichkolwiek śladów aktywności. Namierzamy cel? Świetnie. Nawet jeśli sarna jest daleko na horyzoncie, płynnie przechodzimy na wyższy poziom. Odpalamy naszą główną lunetę obserwacyjną Sightmark 20-60x80 XD. Cały ten potężny zestaw zamykamy na statywie KJI K750 tripod z głowicą Reaper Hellbound. Zazwyczaj to sprzęt do stabilizacji broni, ale uwierzcie nam, jako platforma pod dużą optykę to absolutny sztos. Możemy komfortowo ściągać obraz z dystansów, które robią potężne wrażenie. Gdy przyjdzie czas na strzał, szybka zmiana. Na trójnóg wjedzie broń z lunetą Presidio 5-30x56. Konfiguracja idealna. Sprzęt jest gotowy na wszystko. Pytanie tylko, czy nam się dzisiaj uda? Niestety koza tutaj leżała, w pobliżu go zabrała. Bo wyszedł tam nam rochacz, bo widać, że to już jest starszy. Rochacz tam następny stoi. Na górce widzę. Ale poczekajmy, on zaraz powinien wyjść, bo nie wiedział, co tu się dzieje. Pobiegł po prostu, bo coś w miejscu. Zerwała się sarna i pobiegła do zboża. Ciągnęliśmy sobie tego, to jest młodszy. Gdy wieczorny chłód dotyka naszych twarzy, światło gaśnie, ostry profil we mgle, selekcja i szacunek. Tego podejdziemy, bo to jest kozioł, który ma jedną tykę normalną, a drugą taką odchodzącą w bok. Tego, co widać tu na górze na zbożu. Coś tam jest i tak. Skrócimy sobie go tutaj tędy. Wiatru szept prowadzi nas przez mrok, gdy świdruje wzrok, gdy zamiera krok. Słuchajcie, przeszliśmy łąki, na których spotkaliśmy bardzo dużo saren. Dużo kóz, widać, że już stoi przy tych swoich koźlakach. Spotkaliśmy też rogacze. Jeden bardzo ciekawy wyszedł nam na zboże lewą tyką przegiętą, prawdopodobnie uszkodzona w fazie wzrostu, uciekła gdzieś tam w kierunku łyżki czy podłyżkę. Teraz to jest młody kozioł w pierwszym porożu w mojej opinii, więc szkoda by było go pozyskiwać. Niech tam jeszcze pokaże swój potencjał, tym bardziej, że jest rozwidlony. A być może to jest zwykłe, standardowe uszkodzenie tyki, także może być całkiem mocnym rogaczem w przyszłym sezonie. Spotkaliśmy tu starego capa właśnie niedaleko miejsca, gdzie jesteśmy. Natomiast sarna koza, która tu zbiegała z pola, zabrała go ze sobą w trzcinowisko i nie udało się go obejrzeć. Więc na tych łąkach łącznie dzisiaj zaobserwowaliśmy 4 rogacze, wszystkie młode, no ale
Dzięki lunecie od razu udało się oszacować. Z jednym mieliśmy problem, bo był to też szpicak, natomiast z jednej strony scypu jeszcze miał, z drugiej już był ten scypu w fazie wycierania, także udało się coś obejrzeć i jedziemy teraz, jeszcze zmienimy szybko na tym ostatnim świetle łąki. Być może na tych sąsiednich coś uda się zaobserwować. To jest ten, co tam stoi w środku, chyba że jeszcze w prawo od drzewa, chyba że jeszcze Nie, inny. na lewo, to jest koza, a za nią stoi kozioł na lewo, Na skraju. na szczycie zboża. Tak. Ten ptak jakiś przed nim przyleciał. Tak, a to jest szóstak. Szóstak, krótki od nogi z tyłu, ale ładny kozioł. Nie wiesz co, to ja go w ogóle tutaj widzę kropkę. No, no. Nie, to nie tak jak mówię, to jest mega to robi robotę. No, chodź. Gdzie on jest? Na górze idzie. Gdzie drugi wyżej? Nie, po prawej stronie jeszcze jest. Coś widziałem w prawej od niego. Na górze za prawej lecą. Ale to coś tylko mi szumiało, bo on tam przed nie Idzie kolejny, idą z prawej w górę, idą. Dwa równe dziki, dwa równe. Zaraz je będziesz miał, będą się wspinać na górę. One wychodzą kolejne stamtąd. Z prawej, tam spod tego drzewka. Spod drzewa wyłażą, spod drzewa. 3 dziki poszły na górę. Przelaty małe, 3 dziki, tam jest takie tunel haszcze są. O, następny leci, i następny. Są równe dziki, wszystko. Jest łaciatek. Kolejne lecą. Kurwa, kulochwytu tam nie ma. No. Jest to idealnie. To są te same. To jest właśnie takie typowe polowanie na rogacza. Na rogacza. To jest, jak jedziesz na kaczki do Trzcinowiska. Wracaliśmy do samochodu, a przechodziliśmy już 2 razy tędy i za pierwszym razem jak przyjechaliśmy, to były dziki. Wydawało nam się, że poszły, a one jednak nie Tak. poszły, tylko nas przeczekały. One poszły, słuchaj, bo ja je widziałem, jak one poszły tam w górę. One zrobiły dokładnie ten myk, co teraz poszły w górę i zostały tam za tym wałem. Tam jest jakieś zboże. Zostały zboże i zostały postanowiły w zboże i wrócić. sobie wróciły z powrotem do... To nie jest jakieś, nie wiem, oczko wodne, bo to nie jest remiza, ale to jest Tak. jakieś oczko wodne czy coś. I one tam zostały. Po czym jak wywracaliśmy, to jak zdążyłem tak teraz złapać dziki. Nie no, tu mieliśmy do tego jednego, co szedł niżej, ładnie w kulochwycie, ale tak się tak. zachowywał, że no jednak tu jest duża trawa. Był to większy dzik, Bartek. Był to większy Był to trochę dzik, większy ale dzik. to zawsze jak nie ma pewności, że to jest pędzel albo że to jest przelatek, no to po prostu nie strzelamy. No proste, ile to było raptem 60 metrów do tego dzika. Ale by No. było, z dziennej lunety strzelili Z dzika. dziennej lunety strzeliliśmy No. dzika. No i co by było w komentarzach? Że Powrót do natury? powrót do przeszłości. Do przeszłości. Nie Lata no, 70. tak. To były czasy. To były czasy. Aczkolwiek no, Nie zdarza no. się, można strzelić, jak widać, w polnym obwodzie, bo to jest typowo polny obwód. Tak. tak. Natomiast no, trzeba zawsze uważać. No, widziałem, odległość nieduża, raz. Tamte, które były rzeczywiście mniejsze przelatki, poszły górą. Ten myślę, że mógł mieć warchlaki, bo przystawał ewidentnie. Więc Tak. no, zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że jesteśmy w takim czasie, że tu nie ma miejsca na pomyłkę. Jeżeli Tak. my nie jesteśmy pewni, to nie strzelamy. Żarty żartami, ale tak naprawdę jest to takie fajne spotkać te dziki, no praktycznie jeszcze, wiesz, o zmierzchu, bez tej termowizji, bez tej noktowizji. To, co piszecie nam w komentarzach właśnie o tym, że no, gdzie jest to takie łowiectwo, no właśnie teraz, tak jak wychodzimy na dokładnie, koziołka. tak. Tak, jesteśmy w innym miejscu, gdzie polujemy na kozła i te dziki są. Gdybyś miał kulochwyt, to ja mam wrażenie, że tego łaciatego cię Nie, tak, chwyciło, nie? bo tam też widziałem, jak z 4 razem widziałem, że ewidentnie mniejsze dziki, bo te dziki miały gdzieś po 30 kg maksymalnie, myślę, i szły
centralnie pod górę. Jakby szły tutaj tropem czy trasą tego większego dzika, to spokojnie moglibyśmy tego łaciatego tutaj pozyskać, ale no, święty Hubert miał inny plan, może się jeszcze spotkamy. Co dalej, słuchajcie, idziemy, bo dzień jeszcze jest. Na tle latarni przechodzi. Podchodziłem właśnie rogacza, bo nie mieliśmy kulochwytu, bo wydawało mi się, że to jeden z 2 rogaczy takich ciekawszych, które tutaj bytują i rzeczywiście starszy rogacz, z jednej strony na szczycie taka widica, druga taka skręcona. Coś tam nietypowego jest, natomiast no, już zmierzch zachodzi, ciężko już było dostrzec te szczegóły, a na dodatek na zbożu ciemnym było już gorzej widać. Dlatego przyjedziemy sobie tu rano, mam nadzieję, że go spotkamy, bo no, nie ma co się śpieszyć z tym odstrzałem, szczególnie, że te kozły no, powinno się troszkę, jak ja to zawsze mówię, przebierać i wybierać te wyjątkowo selekcyjne, no bo jeżeli to jest taki rzeczywiście widłak, a jest to mocny kozioł, no to szkoda go też, mimo tego, że jest widłakiem, od razu pozyskiwać, więc wrócimy sobie tutaj rano i spróbujemy go jeszcze raz obejrzeć, ale spotkanie udane. Teraz jeszcze powiedz, bo zostawiłeś na chwilę lunetę, tą dużą i obserwowałeś z samej tej lunety. Na ile gdzieś metrów byłeś i jak go widziałeś? Jak w ogóle ta luneta Ci się podoba? W sensie ta na broń, tak. bo Ty już z nią nawet się bawiłeś na strzelnicy, prawda? Tak, strzelałem z tej lunety. No jesteśmy dzisiaj z lunetą również od Selmarka o parametrach od 5 do 30 razy 56 i powiem szczerze, że teraz patrzę na czym oglądałem, na 10 oglądałem tego rogacza, a miałem do niego gdzieś około 100 metrów, może 90 na ciemnym zbożu i było widać, że jest tam rozwidlenie, także powiem szczerze, jak na lunetę do strzelań takich dystansowych, natomiast o obiektywie 56, no to naprawdę daje sobie radę w tym szczątkowym już świetle, no bo dzisiaj mamy jeszcze wspomagający nas księżyc, bo już czas zbliża się, być może już minął, nawet odstrzał zwierzyny połowej, natomiast tu dałem radę jeszcze go obejrzeć, także na pewno ta luneta na kozły no jest ważna, no bo dzisiaj upał cały dzień, więc te sarny też wychodzą później, no ale pozwala jednak to, żebyśmy sobie obejrzeli i wybrali tego osobnika. A na dziku ile było po założeniu? 96. Także nawet luneta do strzelań takich z krzyżem ma taki skalowany krzyż do strzelań długodystansowych, także dzisiaj życiówka treningowa na dziku, także mam nadzieję, że będzie tylko lepiej lub tak samo. Trzymamy kciuki. Tak. Cienie się różą, zmienią swą twarz. W gęstwinie na skraju cicho stoi straż. Kozioł wyszedł z gąszczu, czujnie podniósł łeb. Mój palec na spuście, zamarł wolny wiatr. Krew pulsuje w skroniach, ryczy w uszach cisza. Tylko las i ja, nikt nas nie usłyszy. O, czarna knieja wie, kto tu zwierzyną, a kto łowcą jest. O, zgasł ostatni blask. Jak to na porankach mgła tańczy i nie rozpieszcza, ale udało się zaobserwować tego koziołka, którego wczoraj na ostatnim świetle widzieliśmy. Widłaka na szczytach z odnogami tylnymi. Z jednej strony, z drugiej strony ta odnoga tylna trochę przegięta. I nie ma ani na lewym, ani na prawym porostku odnogi przedniej.
Teraz musimy poczekać, bo ten poranek tak raz tam mgłą nachodzi, raz tam mgła spada. Tak obserwujemy te sarny w takich interwałach. Chwilę jest, chwilę nie ma. Wyszedł w tą stronę. On jest za tym drzewem i w tą stronę będzie szedł. Tam jest taki rowek i do tego rowka wszedł. Właśnie obserwujemy kozę z kozłem. I w zasadzie kozła, na którego przyjechaliśmy, żeby go poobserwować. I się okazuje, że najprawdopodobniej ma jeden fragment tyki odłamany. Dwie tyki kroczące, na jednym lewej jest widłakiem, rozwidlanym na samym szczycie, a na prawej jest takim, wydawało się, szydlarzem, ale tam najprawdopodobniej jest wyłamana ta odnoga tylna. Ładny kozioł? Tak, ładny kozioł teraz wyszedł. Podchodziliśmy do miejsca, gdzie mieliśmy szukać tego z wczoraj, a tutaj wyszedł tam szóstak regularny, a piękny. Nie wiem jak długościowo, ale może być półmera. Są ogromne, na dole parosty jeszcze schodzą. Poszedł ten kozioł? Na ten sam Były Bartek. spisach, bo nie, bo tam Są inne sarny. Bartka nam trochę zestresowało. Bartka nam trochę zestresowało. No idziemy, Bartek już koziołka znalazł. Na szczęście bezstresowo. Kozioł leży tam, gdzie go zostawiliśmy. Także Bartek bez stresu, bez stresu, bez stresu. Jest koziołek leży. Także zobaczcie, piękny selekcik. to jest właśnie to, co mówiłem, że jest takie widłak z długą odnogą bez niczego, a tutaj jest niżej osadzona właśnie odnoga przednia. Ten szóstak nieregularny, natomiast no, na ruje taki dość niebezpieczny, tym bardziej, że mu tyki kroczą, tu nie ma nic. Ładny kozioł. Pięknie Bartek, pięknie, gratulacje. Zaraz będziemy wręczać także Bartkowi złom. Natomiast Bartek, powiedz mi proszę, jak zestaw, jak secik Ci się podoba? Bo raz, że na luźni i to ładny zoom. Dwa tutaj ten zoom, trzy jeszcze lornetka. Lornetką wyszukujemy, prawda? No, jak widać, się wczoraj śmiałem, że wyglądam trochę jak taki tragarz z tym całym zestawem, bo jest to wymagające, żeby wziąć i statyw, i lunetę. No ale ile obejrzeliśmy łącznie, około 20 paru rogaczy. Dwa wyjścia i można wziąć i lunetę, która pozwoliła zdefiniować, że jest rogacz, który jest gdzieś tam złamany, tak? I zobaczyć, że nie mamy odnogi typowo na przykład szóstak nieregularny, typowe widłaki. Można obejrzeć cechy tych parostków, a nie ma tu większego problemu, można sobie to zawsze przełożyć. Dodatkowo luneta też strzelaliśmy na około 150 metrów, myślę. No, z przybliżeniem 30 to nie ma żadnego problemu. No teraz ja tu jeszcze zza kamery naszego koziołka
Mamy Bartka, trzeba będzie, tutaj mam nadzieję, że rolnik nie będzie na nas zły, także słuchajcie, będziemy wręczać Bartkowi złom, także zaczynamy oczywiście od pieczęci, ponieważ mamy kozła miejscem złamania w kierunku tutaj jego parostków. Także potem ostatni kęs. I oczywiście Bartek, moje gratulacje, daszbur, piękny koziołek, proszę, tutaj dla Ciebie złom. No i pięknie jest, pięknie jest. Mamy piękny poranek, a teraz bierzemy się do pracy i pokażemy Wam też jeszcze w innym materiale, cóż następnie dalej z takim kozłem trzeba zrobić. Dziękujemy za to, że byliście z nami, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Daszbur.